Witamy z Sopotu. Znajdujemy się na parkingu obok Opery Leśnej w Sopocie. Z tego miejsca rozpoczynamy dzisiejszy spacer. Jak widać, postój na tym parkingu w dzień, w którym nie ma imprezy w Operze Leśnej, kosztuje 4 zł. A jeśli jest impreza w Operze Leśnej, to 40 zł na dzień. Odszukujemy początek Alei Gwiazd, który znajduje się niedaleko. W przypadku tej Alei Gwiazd nie mamy tutaj symboli gwiazd wbudowanych w chodnik, jak to często jest w innych tego typu miejscach, tylko namalowane na chodniku czarno-białe portrety polskich artystów znanych ze swojej aktywności w sferze muzyki oraz związanych z sopockimi festiwalami. Jeden wizerunek gwiazdy jest zamalowany. Nie jest to dzieło wandali, tylko celowe działanie po założeniu protestu przez spadkobiercę artystki. Idąc Aleją Gwiazd, dojdziemy do wejścia na teren Opery Leśnej. Po wykupieniu biletu w cenie 12 zł od osoby dorosłej można ją zwiedzać, co też za chwilę uczynimy. Opera Leśna w Sopocie to leśny amfiteatr o powierzchni 4 hektarów, otwarty w lipcu 1909 roku. Opera Leśna znajduje się na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Lasów Oliwskich. Obiekt charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dobrą akustyką i atrakcyjną lokalizacją. Widownia opery mieści aktualnie ponad 5000 widzów. Scena o głębokości 19 metrów i powierzchni 430 m2 oraz orkiestron jest w stanie pomieścić 120-osobową orkiestrę. Sceneria Opery Leśnej jest kojarzona przede wszystkim z odbywającym się tu corocznie festiwalem. Scena opery to również miejsce koncertów muzyki poważnej, koncertów bluesowych, rockowych, pokazów mody i innych. Tymczasem doszliśmy już do wejścia do Opery Leśnej. Po kupieniu biletu wchodzimy na teren opery. Zaraz po wejściu przejdziemy obok wystawy prezentującej historię Opery Leśnej. Dowiemy się m.in., że Operę Leśną zaczęto budować w kwietniu 1909 roku, a już 11 sierpnia 1909 roku wystawiono tu pierwsze przedstawienie. Podczas I wojny światowej w latach 1915-1919 nastąpiła przerwa w działalności opery. Od 1924 roku odbywał się tutaj doroczny festiwal wagnerowski, a program operowy ograniczono prawie wyłącznie do dzieł Wagnera. Od tego roku niektóre przedstawienia były transmitowane przez radio niemieckie. Po II wojnie światowej do 1961 roku wykorzystanie opery było jedynie okazjonalne. Po przebudowie w latach 1961-63 przeniesiono tutaj Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Festiwale odbywały się tutaj do 1980 roku, po czym na skutek sytuacji w kraju zamknięto obiekt do lata 1984 roku, kiedy wznowiono Festiwal Sopocki. Wybieramy jedno z wejść na teren opery. Po chwili naszym oczom ukazuje się scena i niezliczona wręcz ilość krzeseł. Kierujemy się na górę, na balkon. Przypadkiem, dzięki dziecku akurat piszczącemu na scenie, możemy przekonać się o jakże dobrej akustyce tego miejsca.
Obecny kształt architektoniczny Opera Leśna zawdzięcza w dużym stopniu pracom modernizacyjnym zainicjowanym w 2009 roku. Nowy żaglowy dach został wzniesiony na wysokość ponad 30 metrów nad całkowicie przebudowaną widownią. Jego powłoka wykonana jest z włókna szklanego pokrytego teflonem. Obiekt widziany z góry przypomina kształtem liść lub skrzydła motyla. Od wejścia natomiast przypomina łódź żaglową. Bursztynowy Słowik jest nagrodą główną festiwalu muzycznego Sopot Festiwal w Sopocie. Statuetkę bursztynowego Słowika wcześniej przydzielało 7-osobowe jury konkursowe. Obecnie statuetkę przyznają widzowie w głosowaniu SMS-owym. Wcześniej przyznawano również Słowika publiczności. Laureata wybierali widzowie w głosowaniu SMS-owym. Bursztynowy Słowik stał się nagrodą główną festiwalu dopiero po 2005 roku. W latach 70. i 80. była to nagroda w konkursach firm fonograficznych lub na interpretację polskiej piosenki. Często też zamiast bursztynowego Słowika wręczano bursztynową płytę lub statuetkę Grand Prix nie będącą bursztynowym Słowikiem. Tymczasem widzimy już znajdujące się obok sceny estońskie megafony i drewniane hamaki. Można wejść do ich środka lub położyć się na hamaku, by przez chwilę posłuchać dźwięków natury płynących z lasu. Przechodzimy do garderoby i klubu pod sceną, gdzie zobaczymy wystawę fotografii Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie od roku 1961 do roku 1989. Po obejrzeniu wystawy fotografii, po schodach w górę wchodzimy na scenę. Widownia nam nie dopisała. Widzimy same puste krzesełka, no ale my nie jesteśmy artystami muzycznymi, to nie ma się co dziwić. Wychodzimy z opery. Tuż obok znajduje się scena Lasy, gdzie odbywają się koncerty plenerowe pod gołym niebem. Jest dobrze zaopatrzony bar i chill out. Scena Lasy jest otwarciem podwojów opery dla niszowych wykonawców i ich wiernej publiki.